No cześć, witam wszystkich gorąco. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o funkcjach nowego dekodera, który został zamontowany w moim Gagarinie. Zamontowałem nowy dekoder ze względu na to, że stary, jak wiecie, z postu w karcie społeczności po prostu się uszkodził. Przestał odpowiadać, robić cokolwiek, więc postanowiłem wymienić dekoder. Poprzednio zamontowany dekoder miał około 8-9 lat, więc swoje już przeszedł. Tutaj w pudełeczku mam stary dekoder uszkodzony, a nowy został zamontowany. Tutaj pokażę może typ, to jest pudełeczko z nowego MX645R ST44 i dalsza część opisu. Taki dekoder teraz jest zamontowany. Dźwięki w tym dekoderze według mojej oceny są dużo głębsze, lepsze. No wiadomo, 10 lat niespełna robi różnicę, więc tutaj nie ma o czym mówić. Zaraz postaram się wszystkie te dźwięki zaprezentować, aczkolwiek nie ma ich zbyt wiele. Może około 8 dźwięków jest, ale w zupełności wystarczająco. Jak mówię, jakość tych dźwięków, no według mojej opinii jest dużo lepsza niż w poprzedniej wersji. Zanim jednak przejdę do pokazywania funkcji lokomotywy, w zasadzie to będzie takie uzupełnienie, a raczej uaktualnienie filmiku, który można zobaczyć na moim kanale na temat lokomotywy ST44, w której pokazuję dokładnie wszystkie dźwięki i funkcje dekodera poprzedniego, który był zamontowany, więc można ten odcinek uznać jako uaktualnienie poprzedniego odcinka. Także wracając jeszcze do tematu odcinka, postanowiłem we wszystkich lokomotywach wymienić kółka. Ja je tutaj pokażę. Wymienić kółka z gumkami na kółka bez gumek. Dlaczego? Dlatego, że te gumki według mnie bardzo wystarczy kilka kółek zrobić i bardzo brudzą tory. Zostaje po prostu ten czarny osad. I to nie jest osad, który się wytwarza na styku części metalowych koła z szynami. Ale to jest po prostu guma. Po prostu zostaje guma. Jedyną lokomotywą, w której nie będę miał zmienionych osi gumkowych, jest ten parowóz. Dlatego, że w ofercie producenta nie ma osi bez gumek. Więc niestety tutaj muszę po prostu używać tego, co mam. Ale to zawsze będzie jedna lokomotywa, a nie wszystkie z gumkami. Więc jeżeli chodzi o Gagarina, tu mam też jeszcze kółka niewymienione, bo czekam na dostawę. I jeszcze kółka są niewymienione w tym kociołku. Ta sama sytuacja, czekam na dostawę od producenta. Tutaj BR112, jak widać, może dam do światła, odwrócę ją delikatnie, pokażę. Już wszystkie kółka są wymienione. To jest akurat to najczystsze. Jest właśnie nowe kółeczko. I ta lokomotywa już nie będzie mi brudziła torów, co bardzo przeszkadza przy wolnym manewrowaniu. Po prostu się zacinają lokomotywy, mimo że są kółka czyste. To przejechanie parę razy kółkami z gumą już powoduje, że już jest gorzej. Ta sama sytuacja EU07. Kółka już zmienione. I ET22. Także wszystkie 6 osi już są bez gumek. Więc te lokomotywy już nie powinny brudzić torów w takim stopniu. Oczywiście tory trzeba czyścić jak najbardziej, bo się kurzą i w ogóle, ale zawsze to będzie mniej i na dłużej będzie to czyszczenie starczało.
Teraz jeszcze stwierdziłem, że takie mocniej zabrudzone tory z gumki właśnie czyściłem takimi czyścikami, które mogliście widzieć na jednym z filmików. O, czymś takim czyściłem. Tak. Ale od tej pory posłużą mi tylko do wyczyszczenia naprawdę jakiejś tam zabrudzonej części torów. A od dzisiaj tory będę czyścił benzyną ekstrakcyjną, wacik i jazda, że tak powiem. Przynosi to bardzo dobre skutki, nie rysuje torów. Nie wiem, na jak długo starcza, bo dopiero pierwszy raz czyściłem, ale myślę, że jest to lepsza opcja niż drapanie po szynach, wykonywanie jakichś tam mikrorys, w których jeszcze więcej brudu się zbiera. Także tyle w zasadzie tytułem wstępu i zapraszam na przegląd funkcji lokomotywy. To lecimy. Na początek oczywiście światła, no to standardowa funkcja. I pokażę może troszeczkę tak od tyłu. Dźwięk od hamowania. Hamulec. No i tutaj mamy RP1. Dużo głębszy ten dźwięk jest. Więcej basu posiada niż w poprzedniej wersji. Dużo bardziej do rzeczywistego podobny. Nie jest taki głośny jak w poprzednim dekoderze, gdzie jak włączyłem RP1 w poprzednim dekoderze, to aż słychać było, że obudowa wpada w rezonans i takie było do skrzeczenia aż. Tutaj fajnie to wszystko brzmi. Jeszcze raz. I kolejny sygnał dźwiękowy. Zostaje nam jeszcze gwizdek. I teraz był dźwięk sprzęgania. Na koniec zostawiłem sobie najlepsze, czyli uruchomienie lokomotywy, czyli włączenie dźwięku silnika. Lokomotywkę mamy włączoną. Teraz spróbujmy ruszyć. Posłuchajmy, jaki jest dźwięk przy ruszaniu. I zawrócimy sobie teraz w drugą stronę. Słychać bardzo ładnie turbinkę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o przedstawienie funkcji dźwiękowych. Teraz jeszcze pokażę, taki rzut okiem zrobimy na konfigurację, bo to mało kto pokazuje, na konfigurację samego dekodera. Taka już część bardziej techniczna. O, tutaj mam taką tabelkę, w której sobie notuję poszczególne wartości CV-ek na
poszczególnych dekoderach w lokomotywach. Tutaj mamy ST44 i chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego jak CV3, CV4, czyli prędkość hamowania i przyspieszania. Ustawiłem sobie tutaj na 25, w poprzednim dekoderze miałem 60, ale to zależy od modelu, dokładnie od modelu dekodera, jakie tu wartości należy wstawić. To wstawiłem doświadczalnie i to powoduje, że lokomotywa sprawia wrażenie niezwykle ociężałej. Teraz pokażę, jak się rozpędza. Szybciej się rozpędzić jej przy tych ustawieniach nie da. I stop. Teraz zmienimy sobie jeszcze rozjazd 87 numer i przejedziemy się jeszcze raz w drugą stronę, nieco szybciej. Pokażę Wam, ile czasu zajmuje tej lokomotywie, żeby się rozpędziła do maksymalnej prędkości. No i chyba już, bo słyszę, że już turbinka już się uspokoiła. Już szybciej nie pojedzie. I hamujemy, czyli 0. Zobaczcie, jak długo hamuje. Ciężej się steruje składem wówczas, ale fajniej to wygląda, nie powiem. I jeszcze raz w drugą stronę się przejedziemy. Na maksa rozpędzamy. I hamujemy. No bardzo fajnie, nie powiem, bardzo fajnie ten dekoder dźwiękowy działa. Teraz sobie na koniec wyłączymy silnik. O. I tak wygląda nowy Gagarin w nowym wcieleniu, że tak powiem. Na pewno zobaczycie jeszcze kilka przejazdów z jego udziałem, z nowymi dźwiękami, więc zapraszam do oglądania. Trzymajcie się gorąco. Cześć.